Jedną z części prac pozostawionych w Polsce w 1957 roku i nazwanych przez Izaaka Celnikiera niewielkimi resztkami z Solnej jest seria szkiców do jidyszowych opowiadań Avroma Reisena, wydanych w tomie Ausgewählte Werk, dzieła wybrane, w 1957 roku w Warszawie przez wydawnictwo Yiddish Buch. Niektóre rysunki tworzą równoległą narrację względem tekstu, który ilustrują. W swoich pracach Celnikier projektował osobiste doświadczenie zagłady na pochodzące z czasów wcześniejszych historie Reisena, niektóre zaś opowiadania interpretował jako prefigurację zagłady. Ilustracji tych Celnikier nigdy w druku nie widział, ponieważ zostały wydane już po jego wyjeździe z Polski. Stylistycznie artysta nawiązywał w tych ilustracjach do twórczości Picassa, co odsyła odbiorcę do idei antyfaszyzmu i pacyfizmu, bliskich tak Picassowi, jak i Celnikierowi. Jedną z takich prac jest szkic do opowiadania Die zwei Mutters, dwie matki, Avroma Reisena. W ilustracji zakodowane jest konkretne wspomnienie utrwalone w pamięci artysty, obraz kobiety z martwym dzieckiem z getta białostockiego. W drugim szkicu, który ostatecznie został opublikowany w książce, martwe dziecko ma dodane skrzydło. Wygląda jak anioł. Celnikier tworzy tę ilustrację w 1957 roku, czyli w roku wyjazdu do Francji, a zaraz po przyjeździe do Paryża pomiędzy 1958 a 1964 rokiem pracuje nad swoim wielkim dziełem pod tytułem Getto z aniołem. Można więc powiedzieć, że ilustracja do dwóch matek jest swojego rodzaju szkicem do postaci matki z martwym dzieckiem ze środkowej części obrazu Getto z aniołem i zalążkiem pomysłu anioła wspinającego się po drabinie. Die zwei Mutters, dwie matki. Tę historię opowiedział mi mój przyjaciel, którego ukochana żona znajduje się już od kilku lat w szpitalu dla umysłowo chorych. Dla umysłowo chorych, tak nazywamy tych wszystkich, którzy się za bardzo różnią od nas swoimi słowami, czynami i opiniami. Z początku choroba ukochanej żony mojego przyjaciela polegała na zbyt wielkiej dobroci. Odczuwanie współczucia wobec innych w niewielkiej dawce jest normalne, lecz ukochana żona mego przyjaciela czuła w sobie nadmiar współczucia dla wszystkich cierpiących i nieszczęśliwych. Stała się bardzo melancholijna, chodziła po pokoju, załamywała ręce, jęczała i szlochała. Z upływem czasu choroba się nasilała. Do innych symptomów dołączyły silne matczyne uczucia. Początkowo wystarczało, gdy przyprowadzałem ze sobą nasze 3-letnie dziecko, które urodziła, gdy była jeszcze zdrowa i które sam wychowywałem. Później jednak zaczynała mnie prosić ze łzami w oczach, żebym przyprowadził jej chłopczyka. O jakim chłopczyku mówisz? Pytałem. O Leibele, odpowiadała. Leibele to było nasze pierwsze dziecko, które zmarło lata temu, gdy jeszcze była zdrowa, ale ja się bałem przypominać o jego śmierci i wprowadzałem ją w błąd. Przyprowadź go, prosiła. Tak chcę go zobaczyć. W końcu za radą doktora przyprowadziłem syna sąsiadów. Tuliła go do siebie i zalewała mu główkę łzami. Jej wielkie oczy lśniły ogienkami dobroci i szczęścia, ale rychło ten ogień zgasł. Nie mam prawa się nim cieszyć, stwierdziła. Dlaczego? Spytałem. Widzisz tę kobietę? Tak. Jest biedna, szalona. Zmarł jej synek. Przez to biedactwo odeszła od zmysłów. Moja żona wzięła mnie za rękę i zaprowadziła mnie do niej wraz z chłopczykiem. Naraz twarz mojej żony nabrała szczęśliwego wyrazu. Mój drogi, szepnęła mi do ucha, powiemy, że to jej dziecko. I zanim miałem czas odwieźć ją od tego pomysłu, moja żona obudziła drugą nieszczęśliwą kobietę i mówiła do niej z egzaltacją. Twój synek. Moja żona promieniała ze szczęścia i uśmiechała się do mnie. Od tej pory musiałem przyprowadzać to obce dziecko raz w tygodniu do mojej żony, która głęboko wierzyła, że jest to jej Leibele. Potem na krótki czas przekazywała go tej drugiej matce i była zdumiona, gdy tamta szeptała: moje dziecko, moje dziecko. Później przestałem ciągnąć tę straszną grę. Opowiadanie Avroma Reisena z 1916 roku w tłumaczeniu Magdaleny Wójcik.